Wyobraź sobie, że nagle świat staje na głowie. Ci, którzy zawsze byli na dnie, nagle zyskują władzę, a największe mięśniaki na kampusie zaczynają trząść się ze strachu. Dziś przeniesiemy się do lat 80., kiedy to nikt nie mógł przewidzieć, że grupa geeków stanie się najważniejszą ekipą na uczelni. Dzisiaj zabiorę Cię w podróż do świata, gdzie nerdy walczą o swoje miejsce w hierarchii społecznej, a widzowie kibicują im z całego serca. Poznajcie serię, która zrewolucjonizowała komedię i odwróciła rolę, a pierwsza jej część nosiła nazwę Zemsta frajerów. Chodź, Gilbert, jedziemy do koledżu. Jeżeli znacie tę komedię, to w dalszej części filmu mam dla Was kilka faktów, które mogą Was zaskoczyć. Szczegóły, o których większość widzów nie ma pojęcia, a które sprawią, że spojrzycie na tę serię zupełnie inaczej. Zemsta frajerów to seria komedii, która po raz pierwszy pojawia się na ekranach w 1984 roku. Filmy te opowiadają o grupie nerdów, którzy na uniwersytecie muszą stawiać czoła popularnym i dominującym bractwom. To klasyk kina młodzieżowego, który w humorystyczny sposób porusza tematy związane z akceptacją, tolerancją i walką o swoje miejsce w społeczeństwie. Choć są pełne zabawnych momentów, to w tle przejawiają się ważne przesłania, które wciąż rezonują z widzami. Dzięki tej serii nerdy przestały być tylko obiektem żartów, a stały się bohaterami, z którymi każdy mógł się utożsamić. Pierwsza część serii powstała w 1984 roku. Jest to opowieść o Louisie Skolniku i Gilbercie Lowen, dwóch przyjaciołach, którzy właśnie rozpoczynają naukę na prestiżowym Adams College. Pełni nadziei na nowe doświadczenia, szybko stają się celem drwin ze strony członków Bractwa Alfa Beta, popularnych sportowców, którzy rządzą kampusem. Kiedy Alfa Beta przypadkowo niszczy akademik, w którym mieszkali, Louis i Gilbert razem z innymi wyrzutkami są zmuszeni zamieszkać w prowizorycznym namiocie na trawniku. Determinacja do poprawy swojej sytuacji prowadzi ich do założenia własnego bractwa Lambda Lambda Lambda, które ma zjednoczyć wszystkich outsiderów. Chyba znalazłem nam dom. Czyż nie jest fantastyczny? W walce o uznanie i szacunek nerdy stawiają czoła Alfa Beta w serii wyzwań, które są zarówno zabawne, jak i emocjonujące. Zemsta frajerów to komedia, która w humorystyczny sposób odwraca hierarchię społeczną na uczelni, pokazując, jak grupa nerdów odnajduje swoją siłę i zdobywa szacunek. To opowieść o przyjaźni, determinacji i pokonywaniu stereotypów, która bawi i inspiruje do dziś. Po sukcesie pierwszego filmu niespełna 3 lata później zostaje wydana druga część przygód pod tytułem Zemsta frajerów 2 – Frajerzy w raju. Członkowie Lambda 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 zostają zaproszeni na konwent bractw na słonecznej Florydzie. Wydaje się, że to idealna okazja do świętowania ich nowo zdobytej pozycji na uczelni, jednak na miejscu ponownie napotykają się na przeszkody. Bractwo Alfa Beta, nie pogodziwszy się z porażką, planuje zemstę i zrobi wszystko, aby utrudnić życie nerdom. Bohaterowie znajdują się w coraz trudniejszych sytuacjach, od fałszywych oskarżeń po próbę zniszczenia ich reputacji. Mimo wszystko nerdy nie poddają się, wykorzystując swoje unikalne umiejętności i spryt, aby pokonać przeciwników. Film jest pełen humoru i niespodzianek, pokazuje, że siła przyjaźni i determinacja potrafią zwyciężyć w każdych warunkach, udowadniając, że prawdziwi bohaterowie zawsze znajdują sposób na to, by wygrać. W trzeciej odsłonie serii o tytule Zemsta frajerów 3 – Następne pokolenie, która zadebiutowała w 1992 roku, historia przenosi się kilka lat do przodu. W koledżu będzie fantastycznie. To samo mówiłeś, kiedy zdaliśmy do liceum, a ciągle się z nas wyśmiewali. Louis Skolnik, dawny lider nerdów, wraca na Adams College, lecz tym razem jako pracownik uczelni. Mimo że osiągnął sukces zawodowy, wciąż nosi w sobie piętno dawnych doświadczeń z Alfa Beta. W tym samym czasie nowe pokolenie studentów nerdów staje przed wyzwaniami podobnymi do tych, z którymi mierzyli się ich poprzednicy. Alfa Beta, niegdyś dominujące bractwo, próbuje odzyskać dawne wpływy, co prowadzi do odnowienia konfliktu między grupami. Film skupia się na przekazaniu wartości i doświadczeń starszego pokolenia młodszym nerdom,
pokazując, że choć czasy się zmieniają, walka o akceptację i miejsce w społeczności jest ciągła. To historia o przekazywaniu pałeczki, odnajdywaniu swojego miejsca w świecie i udowadnianiu, że bycie sobą to największa siła, niezależnie od wieku. Czwarta i ostatnia część serii Zemsta frajerów, frajerzy zakochani z 1994 roku koncentruje się na wydarzeniach towarzyszących ślubowi Boogera, jednego z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych nerdów z oryginalnej grupy. Przygotowania do ślubu stają się areną dla licznych komicznych sytuacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W miarę jak ceremonia zbliża się wielkimi krokami, nerdy muszą stawić czoła nie tylko problemom wynikającym z dawnych konfliktów z bractwami, ale również komplikacjom rodzinnym i społecznym. Booger, będąc postacią niezbyt odpowiedzialną i często lekceważoną, musi udowodnić sobie i innym, że jest gotowy na poważne zobowiązania. Film pełen humoru i uroczych momentów pokazuje, że prawdziwa miłość przychodzi wtedy, gdy najbardziej jesteśmy sobą, udowadniając, że nerdy też potrafią zdobyć serca. I to na własnych warunkach. To było krótkie omówienie wszystkich części. Ale co z ich popularnością? Która z części była najpopularniejsza? Jakie budżety za nimi stały? Zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj ten film i napisz w komentarzu, która z części według Ciebie miała największy budżet i ile on wynosił. Tymczasem kontynuując. Pierwszy film Zemsta frajerów miał stosunkowo skromny budżet, wynoszący około 8 milionów dolarów. W tamtych czasach nie była to suma rzucająca na kolana, zwłaszcza dla produkcji komediowej. Jednak mimo ograniczonych środków film okazał się prawdziwym hitem, zarabiając ponad 60 milionów dolarów na całym świecie. To naprawdę imponujący wynik, zwłaszcza że początkowo nikt się nie spodziewał, że historia o grupie nerdów walczących o swoje miejsce na uczelni stanie się tak wielkim sukcesem. Co ciekawe, te 60 milionów dolarów to kwota zarobiona w latach 80., kiedy bilety do kina były jeszcze tańsze niż dziś, co czyni ten sukces jeszcze bardziej godnym podziwu. Kolejna część serii, choć miała nieco wyższy budżet wynoszący 10 milionów dolarów, niestety nie zdołała powtórzyć tego sukcesu komercyjnego. Druga część Zemsty frajerów miała budżet wyższy o kilka milionów dolarów, a mimo to zarobiła około 30 milionów. Choć wynik ten nadal jest imponujący, to jednak połowa zysku pierwszej części pokazuje, że publiczność nie była już tak licznie zainteresowana kontynuacją. Trzecia i czwarta część serii, czyli Zemsta frajerów, następne pokolenie i frajerzy zakochani, zostały zrealizowane jako produkcje telewizyjne. Oznaczało to znacznie mniejsze budżety, wynoszące około 3 milionów dolarów, ale przede wszystkim ograniczony zasięg, co wpłynęło również na ich popularność. Produkcje telewizyjne w tamtym czasie nie miały takich możliwości dotarcia do masowej widowni jak filmy kinowe. Mimo to te części były istotne dla fanów, którzy mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych postaci. Niemniej jednak, mimo że kolejne części nie odniosły takiego sukcesu jak pierwszy film, cała seria zyskała status kultowego. Postacie takie jak Louis, Gilbert czy Booger na stałe wpisały się w popkulturę lat 80. i 90., stając się symbolami nie tylko dla fanów kina młodzieżowego, ale też dla wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się outsiderami. Teraz należałoby zadać sobie pytanie, czy zatem między tymi filmami były jakieś diametralne różnice? No i skłamałbym, jeśli bym powiedział, że nie. Więc może przejdźmy do omówienia paru z nich. Po pierwsze, zmiany w tonie i humorze. Pierwsza część miała świeży, buntowniczy ton, który idealnie wpisywał się w ducha lat 80. Film łączył w sobie slapstickowy humor z tematami społecznymi takimi jak walka o akceptację, równość i wyśmiewanie stereotypów. Była to klasyczna komedia młodzieżowa, ale z podtekstem, który rezonował z szeroką publicznością. Druga część poszła w bardziej przerysowany humor i skupiła się na wakacyjnej atmosferze, przenosząc akcję na Florydę. Film miał bardziej rozrywkowy charakter, ale nie dostarczył już takiego samego emocjonalnego zaangażowania co pierwszy film. Humor był mniej skoncentrowany na rozwoju postaci. Trzecia część bohaterów prowadziła bardziej dojrzały ton, koncentrując się na nowym pokoleniu nerdów, ale również na starych bohaterach, którzy teraz odgrywali role mentorskie. Ten film próbował przywrócić nieco głębię emocjonalnej pierwszej części, lecz przez to, że był produkcją telewizyjną, miał mniejszy budżet i ograniczone możliwości fabularne, nie osiągnął spektakularnego wyniku. Czwarta część skupiła się na ślubie jednego z głównych bohaterów, co nadało jej bardziej taki osobisty i intymny charakter. Humor w tej części był bardziej związany z relacjami międzyludzkimi i mniej koncentrował się na typowych dla poprzednich części sytuacjach rywalizacji między nerdami a popularnymi studentami.
Numer 2. Produkcja kinowa i telewizyjna. Pierwsze dwa filmy były produkcjami kinowymi, co oznaczało większe budżety i lepszą jakość produkcji, a także szerszy zasięg. Te filmy miały większe wsparcie marketingowe i były szeroko dystrybuowane, co przyczyniło się do ich sukcesu. Trzecia i czwarta część zostały wyprodukowane jako filmy telewizyjne, co ograniczyło ich zasięgi i możliwości produkcyjne. Telewizyjny format wpłynął na jakość, a także na sposób, w jaki filmy były odbierane. Nie miały one takiego samego wpływu na masową widownię, jak pozostałe dwie części. Przystojniaku? Zatańczymy? Jasne. Numer 3. Odbiór krytyczny i komercyjny. Pierwszy film był dobrze przyjęty przez krytyków i publiczność, co przełożyło się na jego sukces kasowy. Lecz kolejne części miały coraz więcej mieszanych recenzji, szczególnie trzeci i czwarty film. Te różnice między poszczególnymi częściami pokazują, jak seria ewoluowała na przestrzeni lat, próbując dostosować się do zmieniających się gustów widzów, ale też jak straciła część swojej pierwotnej magii w procesie kontynuacji. Zaczynasz rodzić. I klasycznie przechodząc dalej, mam dla Was parę ciekawostek z tej serii, które zacznę mówić dopiero jak zostawisz suba na kanale. Dobra, żartowałem. Idziemy. Numer 1. Ikoniczna muzyka. Ścieżka dźwiękowa pierwszego filmu, w tym piosenka We Are The Champions zespołu Queen, stała się swoistym hymnem nerdów na całym świecie. Wykorzystanie tej piosenki dodatkowo podkreśliło triumf głównych bohaterów, którzy wbrew przeciwnościom zdobyli swoje miejsce w społeczności. Numer 2. Kontrowersje i wpływ. Mimo że seria jest uważana za klasyk, niektóre sceny z pierwszego filmu wzbudziły kontrowersje, zwłaszcza w kontekście współczesnych standardów moralnych. Szczególnie jedna scena, w której Louise podszyła się pod innego studenta, była później krytykowana za jej nieetyczne przedstawienie. Niemniej jednak filmy te miały ogromny wpływ na kształtowanie wizerunku nerdów w popkulturze, zmieniając ich status z wyśmiewanych postaci na bohaterów. Numer 3. Kultowy status Boogera. Postać Boogera, jednego z najbardziej zapadających w pamięć nerdów, stała się ikoną samą w sobie. Jego oryginalne i często obrzydliwe zachowania były tak popularne, że aktor Curtis Armstrong, który go grał, był często utożsamiany z tą rolą, co czasami utrudniało mu zdobywanie innych ról w Hollywood. Numer 4. Inspiracja dla innych produkcji. Zemsta frajerów zainspirowała wiele innych filmów i seriali telewizyjnych, które poruszały tematy outsiderów, walczących o swoje miejsce w świecie. Wpływ tej serii można dostrzec w takich produkcjach jak The Big Bang Theory czy Silicon Valley, gdzie nerdy zyskują sympatię widzów i odgrywają kluczowe role w fabule. Numer 5. Cameo w trzeciej części. W Zemście frajerów Następne pokolenie pojawia się ciekawy cameo jednego z twórców serii, Steve'a Zacharisa, który wciela się w postać pracownika uczelni. Jest to subtelne nawiązanie do tego, jak twórcy mieli osobisty związek z historią i postaciami, które stworzyli. I numer 6. Plany na remake. W Hollywood od lat krążą plotki o planach zrealizowania remake'u Zemsty frajerów. W 2006 roku nawet rozpoczęto zdjęcia do nowej wersji, jednak projekt szybko przerwano i nigdy nie doczekał się ukończenia. Powodem miała być obawa, że remake nie dorówna kultowemu statusowi oryginału, który na stałe zapisał się w historii kina. Seria Zemsta frajerów to prawdziwy klejnot lat 80. i 90., który mimo upływu lat wciąż bawi i inspiruje kolejne pokolenia widzów. Filmy te, choć czasem niedoceniane przez krytyków, zyskały status kultowych, a ich bohaterowie na stałe wpisali się w kanon popkultury. Jeśli dawno nie widzieliście tych filmów, albo nigdy ich nie oglądaliście, teraz jest doskonały moment, aby nadrobić zaległości. Świetny humor, charyzmatyczne postacie i ważne przesłania. Zemsta frajerów to coś więcej niż tylko komedia. To przypomnienie, że każdy z nas ma prawo być sobą, niezależnie od tego, co myślą inni. Rok 1984 był wyjątkowy, bo powstały w nim dwa kultowe filmy. A zapytacie, dlaczego dwa? Bo tego roku premierę miała równie kultowa Akademia Policyjna, którą omawiam w tym filmie.
O tutaj. Kliknij i widzimy się już za chwilę.